Małe państwo miasto bez ziemi uprawnej, bez surowców naturalnych. To właśnie to miasto w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat staje się jednym z najbogatszych krajów na świecie. Jak to się stało? Przenieśmy się do Singapuru, aby poznać tę ciekawą historię. W 1965 roku Singapur był malutkim, nowo powstałym państwem, które zostało w sumie na siłę wyrzucone, odcięte od Malezji. Kraj był na pograniczu bankructwa z blisko 40% bezrobociem. Gdy dziś spojrzymy na Singapur, zobaczymy super nowoczesne wieżowce, luksusowe centra handlowe, światowej klasy lotnisko i przestrzeń dla gigantycznych statków. Kraj o powierzchni nieco ponad 700 km², a PKB na mieszkańca przekracza $80,000. To jedna z najwyższych wartości na świecie, a statystycznie co 25. osoba w Singapurze jest milionerem. Jakim cudem państwo tak małe i pozbawione surowców naturalnych osiągnęło ten poziom w tak krótkim czasie? Cofnijmy się do początku. Historia nowoczesnego Singapuru zaczyna się w 1918 roku, kiedy Sir Stamford Raffles podpisał kontrakt z lokalnym sułtanem i założył tu brytyjską faktorię handlową. To położenie na ważnym szlaku morskim szybko przyciągnęło handlarzy z całego świata. W 1824 roku Brytyjczycy przyjęli nad wyspą pełną suwerenność, a w 1867 roku Singapur stał się kolonią korony brytyjskiej. Rozwijał się handel, budowano infrastrukturę. Choć cały czas była to mała tropikalna osada zależna od Imperium Brytyjskiego. A tutaj prawie jak w Holandii też odzyskiwali ląd od morza. Tutaj mamy cały plan, jak to powstawało rok po roku, czy tam dekada po dekadzie. I ta wyspa, na której się obecnie znajdujemy, nie istniała wcześniej. W 20 lat takie zmiany. Imponujące. Imponujący w ogóle rozwój tego kraju. To jest naprawdę tak szybko rozwinąć się z takiej biedy. To był skrajnie biedny kraj, a w tej chwili jest jednym z najbogatszych na świecie. Czyli da się. Okres II światowej to dla Singapuru trudny rozdział. W latach 1942-1945 miasto było okupowane przez Japonię, co przyniosło zniszczenia wojenne i trudne lata dla mieszkańców. W 1965 roku Singapur był malutkim, nowo powstałym krajem, który został w sumie wyrzucony, odcięty od Malezji. Po tym odcięciu i uzyskaniu niepodległości zarazem był to kraj prawie bankrutujący z blisko 40% bezrobociem. Wcześniej jednak w 1959 roku Singapur otrzymał szeroką autonomię, a stanowisko premiera objął Lee Kuan Yew, lider Partii Akcji Ludowej. W 1963 roku Singapur dołączył do Federacji Malezji. Niestety szybko doszło do napięć politycznych i etnicznych. 9 sierpnia 1965 roku Singapur został wykluczony z federacji z dnia na dzień, stając się osobnym państwem bez zaplecza i bez zasobów. Mieszkańcy martwili się o przyszłość, a świat patrzył na nich z powątpiewaniem. Nie było surowców naturalnych, rolnictwo niemal nie istniało, a jedyne co Singapur posiadał to strategiczne położenie na szlaku morskim. Singapur zaczyna wdrażać reformy. Na scenę wchodzi Lee Kuan Yew, człowiek, który miał wizję i nie bał się wprowadzać drastycznych rozwiązań. Zdał on sobie sprawę z tego, że przyszłość Singapuru zależy od tego, czy uda mu się przyciągnąć kapitał zagraniczny i zagraniczny biznes. Choć niewielu dawało szansę temu młodemu państwu, Lee Kuan Yew postanowił postawić na 1. Przyciąganie zagranicznego kapitału i międzynarodowych korporacji. 2. Inwestycje w edukację i rozwój przemysłu. 3. Surową dyscyplinę społeczną, żeby zyskać stabilność niezbędną do rozwoju. Aby to osiągnąć, wprowadzono bardzo surowe zasady. Bardzo wysoka dyscyplina społeczna, inwestycja w edukację i przemysł, a także ograniczenia możliwości strajkowania. I zaostrzono przepisy dotyczące porządku publicznego. Dla wielu ludzi było to bardzo kontrowersyjne posunięcie, rezygnacja z części wolności, by wzmocnić gospodarkę. To budziło kontrowersje. Singapur miał działać jak firma, w której wszystko było podporządkowane wzrostowi i rozwojowi. Każda tak daleko idąca reforma wiąże się z kosztami społecznymi. Ludzie tracili część swobód obywatelskich, a rząd nie tolerował oporu. Protesty i strajki praktycznie nie miały miejsca. Jednocześnie nie da się zaprzeczyć, że kontrowersyjne posunięcia przyniosły stabilność i poczucie bezpieczeństwa kluczowe dla inwestorów. Lee Kuan Yew bezwzględnie walczył z korupcją i budował wiarygodność rządu. Wzbudzało to kontrowersje zarówno w kraju, jak i za granicą. Obawiano się, czy tak daleko idące reformy nie obrócą się przeciwko samemu Singapurowi. Jednak Singapur nie zboczył z wybranej drogi. Dalej reformował kraj tak, aby był najlepszym miejscem na świecie do prowadzenia biznesu i do inwestycji. Mimo wielu kontrowersji reformy się opłaciły. Singapur zaczął rozwijać się w niesamowitym tempie. W efekcie globalne korporacje zaczęły przenosić tu swoje siedziby regionalne.
Rząd walczył z korupcją, dawał firmom dogodne warunki i zapewniał wysoką jakość edukacji. Dzięki temu miasto stało się miejscem, gdzie nie tylko międzynarodowe korporacje, ale też lokalny biznes mógł się bardzo szybko rozwijać. Bezpieczeństwo, dyscyplina i porządek przyciągały kolejne inwestycje. Do dziś jest to jedno z najlepszych na świecie miejsc do prowadzenia firmy. W 1981 roku otwarto port lotniczy Changi, który wkrótce stał się jednym z najważniejszych lotnisk na świecie. W Singapurze radzimy nie śmiecić na ulicy, bo mandaty są w wysokości $500 singapurskich. W większości miejsc jest również zakaz palenia, a w metrze macie całkowity zakaz spożywania pokarmów oraz picia. I są ponoć wysokie kary za to, więc lepiej chyba tego nie łamać. Jeśli chcesz poznać całą listę singapurskich zakazów, to daj znać w komentarzu, bo jest tego całkiem sporo. Jeśli takich komentarzy nazbiera się dużo, to zrobimy o tym osobny odcinek. Przez kolejne dekady wzrost gospodarczy Singapuru utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie. W latach 70. było to średnio 9% rocznie, w latach 80. spadło do średnio 8% rocznie. Na początku lat 90. wzrost PKB wynosił około 6%, jednak z powodu kryzysu w Azji z lat 97-98 gospodarka zaczęła zwalniać i kryzys ten spowodował spadek PKB o 2,2% w roku 2001. Dzięki sporym rezerwom finansowym i dyscyplinie fiskalnej Singapur wyszedł z niego w lepszej kondycji niż wiele innych państw Azji. W 2007 roku gospodarka odbiła się, osiągając wzrost 7,7%, a w 2010 roku Singapur osiągnął kolejny boom gospodarczy, a gospodarka rozwijała się z prędkością 17,9% PKB. Polityka stabilnych rządów trwała też po ustąpieniu Lee Kuan-yewa w 1990 roku i objęciu urzędu premiera przez Goh Chok Tanga, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, a następnie przez jego syna Lee Hsien Longa w 2004 roku. W 2010 roku otwarto Marina Bay Sands i Resorts World Sentosa, co uczyniło Singapuru ważnym centrum turystycznym i rozrywkowym. Niedługo później kraj musiał się zmierzyć ze śmiercią swojego ojca założyciela Lee Kuan-yewa w 2015 roku, a w 2020 roku wiadomo z zarazą. Mimo tych wyzwań Singapur nadal umacnia swoją pozycję jako międzynarodowe centrum finansowe i technologiczne. Obecnie Singapur jest jednym z najbogatszych państw na świecie. Wysokie miejsce w światowych rankingach innowacji, niskie poziomy korupcji i rozwój branży high-tech sprawiają, że inwestorzy wciąż tu napływają. Dzisiaj Singapur to już zupełnie inny świat niż ten w 1965 roku. Ta historia pokazuje, jak odważne decyzje i jasna wizja mogą zmienić kraj w ciągu tylko jednego pokolenia. Singapur dowodzi, że nawet jeśli startujesz od zera, to możesz osiągnąć światowy sukces. A potrzeba do tego tylko odpowiedniego przywództwa, determinacji i konsekwencji w działaniu. I choć wiele rozwiązań, jakie Singapur zastosował, budzi kontrowersje, to trzeba przyznać, że skuteczność działania Singapuru jest godna podziwu. Bo w końcu nie chodzi o to, aby wszystko kopiować, ale o to, aby uczyć się i wyciągać lekcje z błędów i strawnych decyzji innych. Dajcie znać, czy droga, jaką poszedł Singapur, wydaje Wam się być dobrą drogą. Czy wprowadzenie takich samych podobnych przepisów w Polsce miałoby pozytywny skutek na gospodarkę, czy może spowodowałoby jeszcze większy wyzysk społeczeństwa przez już bogate firmy? Jak uważasz? Daj znać w komentarzach, jesteśmy bardzo ciekawi, co nasi widzowie myślą na temat takiej bardzo kapitalistycznej drogi, jaką obrał Singapur. Singapur to bardzo ciekawy kraj. Jeśli chcesz zobaczyć 17 rzeczy, które warto wiedzieć o tym kraju, zwłaszcza jeśli myślisz o jego odwiedzeniu, to kliknij film, który już wyświetla się na ekranie i do zobaczenia tam. Cześć! Jedziemy na ostatni posiłek w Singapurze i na lotnisko. Wszystko dobre, co się szybko kończy. Wszystko co dobre szybko się kończy miało być.